Dobra, jest jakaś rybka. Cześć, cześć z Starego Grodu. Starego Grodu, o i połowu leszczorków. Zobaczymy. Jak trochę w akt desperacji mówię, co ja tu mam nagrać, no. Dzisiaj był ten film o Buffalo. Ale mówię, fajnie byłoby coś nagrać jeszcze dnia dzisiejszego i parę razy chyba była podjęta. Szukałem różnych ryb, byłem znowu na tych brzanach i na brzanach brzany mi w ogóle nie oddają ryb. Rozumiem, że zrobiłbym jakąś dziwną zanętę, nieprawidłową zanętę i ona by nie działała. No, ale nie byłoby tak, że ryby przestałyby brać całkowicie, tak? No, takie jest dziwnie. Także nie rozumiem. Dobra, a jestem klasycznie na 10:44. Dawno nie byłem tutaj. Ostatnio leszczyki nam brały gdzie? Ale dobra, to za chwilę do tego wrócimy, tak? Standardowy zestaw z ciastem czosnkowym. Tu to klasyczna zanęta. Mapka B5. Ostatnio łowiliśmy na którym spocie? Tu na tym 0,9, tak? Były leszcze. Teraz były też tu łowione na tym 4,434, na tym 5,2 nie, tutaj bardziej o 4,828. Tutaj te okolice. Jak widzicie, tu coś się dzieje. Też się zastanawiam, czy wszystkie mam zestawy na koszyku w pętli. Mam, tak. Ten zestaw jest koszyk pętli. Muszę sprawdzić wszystkie. 10 metrów klips, bo tego nie powiedziałem, a jak zwykle pewnie stawię w grafice. W grafice to... Dobra. Widzicie, taki początek. Coś będę pewnie kombinował. Nie wiem, może wyciągnę sobie jeszcze bacika. 10 metrów to dobry zasięg. No właśnie, inaczej. Co ja ostatnio mówiłem, że fajnie byłoby w sumie połowić bacikiem. A później mówiłem, że w tym samym filmie za duże hamulce zostawione. No właśnie, w tym samym filmie mówiłem, że fajnie byłoby wziąć, wyciągnąć jakąś bolonkę na przykład, co? Dobra, i teraz trzeba było się jeszcze zastanowić, czy na pewno w tym tygodniu to ciasto czosnkowe pod leszcza to jest to, co powinno być używane. Czasem można wnioski z tego wyciągnąć. 15, 14. Najgorzej, zobaczcie, ktoś tu na tubie wyciągał. I to się nam miesza. Wtedy można sobie light zobaczyć. Zobaczymy, co tu widać. To jeszcze lepiej. Ktoś na wędkę spinningową na tym jeziorze, bardziej na archipelagu Ładoga, sobie poławiał takie akcje na bata. Co na bata tutaj można wyciągnąć wnioski? Jest jakiś leszczyk, ale to jest z 15, jest tu z 16. Pęczak to kury. O, ładna sztuka. Kury, takie leszcze. No, także co? Dobra, połowię chwilę. Ewentualnie, no ale bym chciał mieć tą pewność 100%, że to jest ciasto czosnkowe. Aha, to ja wam powiem. Leszcze na biorą i to mi się nie podoba, co ja tutaj widzę. Bo to za małe są. Jest podaktywny. No to takie sztuki jak tu wychodzą teraz małe, to albo nie trafiam z przynętą, albo nie trafiamy spod. I może być tak, że trzeba dołożyć jakieś tam metr, 2, 3. No raczej powinny dużo więcej tych takich kilogramowych być, a nie za małych. A dobra, to jeszcze ja postaram się ustalić. Jak coś będę miał pewność, to wam to wstawię w grafice na początku. Jak coś zacznę tutaj bolonką łowić, to też wam to pokażę. Może nam się coś uda pozacinać. A tutaj zobaczcie, to też nie będzie za duże. Jak przekroczy, to delikatnie ten kilogram. No, coś muszę tutaj tak 1,5. Muszę zacząć kombinować. Zobaczymy. Tam była inna przynęta, co ja tu ciasto grochowe wrzuciłem. Tak, zobaczymy, co z tym ciastem grochowym. I tutaj zobaczymy, co z tymi tutaj metrami. Czy 10, czy coś innego, a może faktycznie inna przynęta. Dobra, to ja kończę z tym wstępem. I faktycznie, jak coś tutaj dziwnego zrobię, ustalę albo zmienię, to wam to
Za chwilę pokażę, bo tu kolejny jest taki, o, taki, co mi się nie podoba. A z leszczami zresztą, właśnie jak jest spot aktywny, to bierze on na wszystko, tylko niekoniecznie takiej wielkości, jakbyśmy chcieli łowić. Fajny z drugiej strony jakby pęczak na przykład wrócił, jaka taka główna przynęta leszczowa, bo zdecydowana większość graczy ma do tego dostęp. Z drugiej strony dużo łatwiej to wbić przykładowo, nie? Umiejętność używania tego, zobaczcie, kolejny nie za duży. Jeszcze tu sobie inaczej zrobimy, zmniejszymy. A może ja nie trafiam w lewo, w prawo, bo tu nieraz było tak, że tak się celowało. Ja sobie celowałem gdzieś jakby tutaj pod koniec tego fragmentu wyspy, tej środkowej. Nieraz było tak rzucane na wprost, a to są bardzo duże różnice w grze. Nieraz łowiło się też tutaj. Dobre. To coś się wymyślę, nie? Poprzedłużam ten start, ale no... Lubię przekazać różne informacje. No, coś może jest ciekawego, to przekazuję. Także trzeba troszkę kombinować. Nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Dobra. Faktycznie rzucę na razie też troszkę bardziej w prawo. Bo jak nie traficie w punkt, a spot jest jakby taki szeroki, najlepsze ryby wchodzą dokładnie w tym punkcie. A reszta pływa gdzieś obok. Dlatego takie są. Biorą, ale nie są takie, jakbyśmy chcieli. No to się muszę do was odezwać, bo ten leszczyk jest całkiem fajny. Dobrze, i on jest tak na 10 metrach. Rzucony właśnie tak, jak tam korygowałem, że bardziej na wprost. Ale to jeszcze trzeba sprawdzić, bo resztę zestawów też tak ustawiłem i dałem tu, zobaczcie, pęczak. I na pęczak taka sztuka siadła. Tu też będzie coś fajnego. W ogóle to tak zostawiać 18, więcej niż 18 hamulec, to tak, no, odważnie. Można stracić rybę, ale to bez sensu. O, teraz jest kolejny całkiem fajny. Tam na tym środku, na ten pęczak już nie będzie taka fajna ryba. W ogóle to ten lewy zestaw, to on jest na 8 metrach ustawiony, na 8. Na 8. To może sprawdźmy 8 metrów jeszcze. Tu na tym prawym, zobaczcie. Czyli tak skorygowałem już, nie? To w ogóle hamulec, to w ogóle bardzo odważnie, bo bardzo odważnie z mojej strony. Szkoda ryby. Bo mając dużo linki, można z każdą rybą wygrać i ją wyciągnąć. A jak ustawicie hamulec za mocno, to stracicie rybę. Szkoda, nie? Lepiej sobie dać szansę i rybie. No, dobra. No to teraz była całkiem fajna seria. Czyli nie tam, w tamtą stronę, tylko tak bardziej, o. Czyli można powiedzieć, że lekko w lewo od E. Nie tak. Tu jest jakieś bramką, to w ogóle muszę uważać na tym zestawie, bo tu mam tego Golda 60S. I on też może być problemem. O, i kolejna ryba na pęczek. Czyli biorą. Trochę skorygowałem pozycję, trochę przynętę sprawdziliśmy. Czyli przede wszystkim czosnek, bo czosnek dał największą sztukę. Eclipse wydaje mi się, że 8 metrów, nie 10. Też 12 kombinowałem. Ale no ten siadł tutaj na tych 8, tak? Na 8 metrach. No i na pęczek też widzicie. Coś wchodzi, dobra. Ja za chwilę sobie bolonkę wyciągnę, będę kombinował, wymyślę. Też bym musiał jakoś już oszacować głębokość, na jakiej łowić na tym spławiku. Ale to za chwilę. No jest jakieś branie tu na spławiku. Na boloneczkę jest jeden zasadniczy problem. Nie bardzo wiem, jak to zacinać. No zobaczymy, nie? Dawno nie łowiłem na bolonkę. Znaczy tych ryb nie łowiłem na bolonkę, bo o ile bolonkę używam, o patrzcie, karaś na pęczak. Już chyba trzeci karaś na tym spocie. O ile używam bolonkę sobie gdzieś tam na biała i na przykład jak nagrywam te strągowo-lipieniowe spoty, to tak bolonki dawno nie używałem. A potrafiłem jakieś tam trofki wyciągnąć, na przykład
sobie tego. O nie, nie, sekwencja teraz. Zobaczcie, no i właśnie. Jak widziałem, że już leży ten spławik, ja nie mogłem przerwać tego, bo wyrzucałem tam tą wędkę i tak to jest. No, niestety. Ale dobra. Z takich uwag, na razie mam 1,5 metra głębokości. Szkoda, że się nie udało zaciąć, bo byśmy widzieli, czy ta ryba jest wymiarowa, czy nie. Co jeszcze? Jak nęcicie z ręki, to rzucacie na 55% mniej więcej. To leci właśnie tak, jak klips sobie ustawiłem. Wydaje mi się, że ustawiłem klips 8 metrów. No to co? Czekamy, że się uda coś zaciąć, to wam to pokażę. Dobre jest. To widzieliście chyba? Chyba mi się udało to nagrać. Jest pierwszy leszczyk od dawna złowiony boloneczką. Fajnie. Standardowo, tak jak łowiąc to używając tego bacika czy tyczki. No to tak samo. Spławik się wyłożył i leszczyk zacięty. Ale raczej bym łowił na czosnek. Pęczak też daje. Albo na przykład, nie wiem, jak chcecie jakieś białe robaki użyć, to haczyki mniejsze. Ochotkę tak samo. Na ochotkę też można złowić leszczyki, ale wtedy rozmiar haczyka gdzieś tak 16, 18 myślę. Biały robak 12, 14. Tak najczęściej się coś dało połowić. Jak za duże założycie haczyk, to już może być dużo gorzej. Co jeszcze tutaj? Dobra, ja przerzucę tą wędkę, bo ja muszę się upewnić. Wam powiedziałem prędzej, zobaczcie, mam tutaj metr 82 metry ustawię. 2 metry i klips na pewno 8 metrów jest. Klips na pewno mam 8 metrów tu ustawiono. Otworzymy, zamkniemy. O, to jest ten komfort. Zobaczcie, jak otworzę. I teraz sobie zamknę. Mam pewien luzik zostawiony na lince, a przy bacie to jest pewien problem. Nie da się tego zrobić, jak za daleko rzucicie, nie? Tak się zastanawiam, patrzę. Skąd wieje wiatr? A tu nie ma żadnego znaczka. Teraz patrzę, że to jest bezwiecznie w tej chwili. Nie wiem, że to dobrze. Wolałbym, jak troszkę wieje. Do 2 metrów. W sumie każdy gatunek. No dobra, bo ja coś jeszcze tutaj popróbuję dla was zrobić. Posiedzę sobie noc do końca. 25 ryb mam w 17 minut. Jak zwykle się wygłupiam gdzieś tu na spławikach. Patrzcie, tam się za chwilę wyłoży. Nawet można tu otworzyć, podnieść, żeby nie spłoszyć ryby. Teraz przymknąć. Ja zawsze mam właśnie prędkość 50 na spławikach na bacie. Na bacie czy na maczówce. Bo często było tak, że albo tak. Bo możecie nacisnąć sobie Ctrl i zacinać prawym przyciskiem myszy. Chyba dobrze mówię. Ale można też sobie moją dziwną metodą, że zaczynam kręcić i jednocześnie na przykład podnoszę prawym przyciskiem myszy o dużą prędkością kręcę i wtedy podnoszę prawym przyciskiem myszy. Ale to trzeba wyczuć. Trzeba to wyczuć, ale jest do ogarnięcia. Metoda prób i błędów. I w końcu wam to siądzie. Wejdzie w krew, jak to się mówi, nie? Dobra. Ja do was chyba wrócę dopiero w momencie jakiegoś tam podsumowania tego połowu. No to nie ma sensu za dużo mówić, chyba że wpadnę na coś, żeby wam o czymś powiedzieć jeszcze. To sobie zmienię klips na 10, zobaczymy. Nagle coś mi nie pasuje. Chyba że powinienem troszkę się bardziej w prawo rzucać, a ten zestaw rzuciłem tak jakoś. Miałem jakąś taką tendencję do skręcenia i wychodzenia ze spota. Marker się przydaje. O ile nie wieje, to on wtedy stoi w miejscu. I człowiek raczej rzuca powtarzalnie. A tak zaczynacie rzucać w każdą stronę. Wszystkie wędki zaczynają latać w tą stronę nieprawidłową i już zaczyna być gorzej niż powinno być. To też wiele razy tłumaczyłem. Kwestia też, jak daleko od brzegu staniecie. Jak ktoś im wam powie na przykład, że 10 metrów klipsa sobie ustawił on tu wędki, to ja stojąc przy brzegu, to jest na przykład 8. De facto to jest to samo. Także no. Dobra.
To teraz znowu mówiłem za dużo, nie? Ale może się tak komuś przydadzą takie informacje. To jeszcze by ta ryba mogłaby sobie tak zjeść. Ten spławik jest dość ciężki, bolonkowy. On ma 7-9 grama. Może musiałbym trochę mniejszy założyć, nie rzucam daleko. A coś się nam ten spot uspokoił. W momencie jak zacząłem mówić i chwalić, że dosyć fajna ilość jest rybek, płynie w bok. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Jest, ten leszczyk będzie już całkiem. Na boloneczkę, na spławiczek i boloneczkę. Piękny leszczyk. Z 2,5 kg mam. No, prawie trafiłem 2,6. No to coś mi się udało. Coś wam pokażę inaczej niż ostatnio. Dobra, to teraz wracam na pewno z jakimś podsumowaniem. No dobra, czas to sprzedać. Zobaczmy, co my tu mamy. Szkoda, że trofki się nie udało złowić, ale macie na to 14 godzin realnego czasu, więc jak ja to za chwilę udostępnię, no to jeszcze jutro da się to złowić. Karasków, karaski jakbym jeszcze chwilę połowił, to bym pewnie takiego zaliczył karasia. I takie też brałem. Ja myślę, że jakby się tam pokombinowało, że w dzień właśnie jakoś się zrobić. Bo leszcze na pewno gorzej biorą, albo będą brały same małe, to w dzień można byłoby go spróbować zaliczyć. Zobaczcie, takie karasie. 32 srebrna za 350 gram. Bardzo prosta misja. Żeby to zrobić, gdzieś tam płotki jakieś. To się naprawdę da fajnie połączyć. Dobra, a tutaj ja na koniec, gdzieś w okolicach 3., 4., 5. Wymieniłem jeszcze jedną gruntówkę i nie zacząłem używać 2 bolonki. No i zobaczcie, całkiem myślę, że dobry wynik. Na początku dużo tych leszczy było mniejszych. Pewnie to wynika z tego, co mówiłem, że rzucam trochę za mocno w lewo, później rzucałem bardziej w prawo, czy bardziej na wprost powiedzmy i zdecydowanie zmieniła się jakość ryb, które wyciągałem. Nawet z rana nie było problemu. I też miałem 10 metrów, później miałem 8. No, to widzicie, precyzja. Także jak ktoś nie oglądał filmu, a spojrzał tylko na początku, to dużo rzeczy może go ominąć z takich informacji, co podaje. A właśnie w trakcie tych filmów często coś kombinuję i coś zmieniam, dlatego często później są lepsze wyniki niż na początku łowienia. I to się mocno zmienia. Dobra. To was zapraszam tutaj na spłocik. Tymczasem ja kończę. Dzięki za obejrzenie i na razie. Pa, pa.